podręcznikach do historii próżno szukać prawdy o Kościele w Polsce. Z lekcji zapamiętaliśmy głównie to, że był prześladowany, że trzymał stronę narodu i że bez niego komuniści rządziliby do dziś. Na początku 1993 roku, tuż po niemal całkowitym zakazie aborcji w Polsce, posłowie i posłanki, bez względu na barwy polityczne, wybiegają, aby wysłuchać gratulacji prymasa Glempa, że w końcu uratowali dzieci przed mordowaniem. Jak Kościół systematycznie budował swoją władzę, bo zaczęło się to o wiele wcześniej niż w 1980 roku. Jak pracował na rzecz całkowitej delegalizacji aborcji w Polsce. Jak powoli wymazywał kobiety z debaty o aborcji. To historia wpływu, który trwa do dziś. Wprowadzono 27 kwietnia ustawę liberalizującą prawo do aborcji. Wówczas Kościół momentalnie rozpoczął taką zaciętą walkę i dobrze zorganizowaną kampanię na rzecz przeciwdziałania tej ustawie i jej skutkom. Ta agitacja i propaganda Kościoła była bardzo mocno rozwinięta. Prowadzona była w toku kampanii związanej z milenium Chrztu Polski, której finał był w 1966 roku. I teraz na podstawie kazań Wyszyńskiego bardzo mocno można pokazać, jaki ta kampania miała charakter i był dyskurs Kościoła antyaborcyjny, on też był zaskakujący. No i to jest, jakby to powiedzieć, też ciekawy początek refleksji, prawda, czy to początek takiej wiedzy dotyczącej wymazywania kobiet z dyskusji o aborcji w Polsce. Tą służbę narodową, patriotyczną zostało zaprzęgnięte ciało kobiety. To znaczy, jak przyjrzymy się temu dyskursowi, uderzające jest to, że Wyszyński mówi nie tyle o śmierci nienarodzonego człowieka, tak jak to ujmowano później, wówczas zresztą też, ale przede wszystkim o śmierci nienarodzonych Polaków. No, to chodziło o to, żeby bronić polskie kołyski. Kobieta miała obowiązek rodzić i to mówił wprost Wyszyński, nawet z narażeniem własnego życia. To znaczy chodziło o to, by rodzić, choćby kobieta miała umrzeć w trakcie porodu. Powoli kształtował się taki rodzaj relacji między rządem komunistycznym a Kościołem, które to relacje dalekie było od tego, czego się uczymy w szkołach, prawda? I o czym później, czyli już po 89, bezpośrednio po 89 roku mówił Kościół, przedstawiając PRL jako takie katolickie getto. To jest określenie Jana Pawła II. Te relacje takie nie były. Każdy kryzys kolejny w 68, 70, a szczególnie w 80, 81 roku pokazuje, że państwo mogło liczyć na tak zwany rozsądek Kościoła, czy na takie uruchomienie w Kościele ideologii ochrony biologicznej substancji narodu. Kobiety zostały wykluczone z obrad okrągłego stołu, ale też specjalnie się do nich nie pchały. Pokolenie kobiet Solidarności miało taki bardzo silny etos: my robimy swoje, ale nie musimy się z tym afiszować. I to nie ze strachu bynajmniej, tylko po to, żeby oddać mężczyznom przestrzeń. To jest bardzo skomplikowana historia, która z punktu widzenia historii kobiet jest pewnie historią wykluczenia. Ja to tak widzę. Ale można na to patrzeć inaczej, mianowicie oczami tamtego pokolenia, że tak wtedy było. Kobiety wykonywały większość pracy, pozostając w cieniu mężczyzn, którzy pełnili te heroiczne funkcje, i na pewno w 1989 roku też tak było. Natomiast to, czego żeśmy wtedy nie wiedzieli, to jak wielki interes na tym ubił Kościół katolicki, na nieobecności kobiet. Mamy wyidealizowane wyobrażenie Solidarności jako ruchu pluralistycznego, w którym symbole religijne pełniły wyłącznie właśnie taką symboliczną funkcję, dla której ludzie mogli się porozumiewać. Tak naprawdę chodziło o obalenie komuny. Otóż nie, to były symbole religijne, dlatego że ten ruch był bardzo głęboko obsadzony właśnie w katolickiej obrzędowości i bardzo duży wpływ tam mieli księża. I Kościół z tego skorzystał, z tej naszej naiwności, z tego naszego przekonania, że to tylko na niby i że to tylko jest taki kostium. To nie był kostium, to była gra polityczna z punktu widzenia Kościoła i ofiarami czy zakładniczkami tej gry były kobiety. Polski feminizm miał świadomość, że ten kontrakt między dwiema grupami mężczyzn został
zawarty i że nikt nas o zdanie pytać nie będzie. Chodziło o przebicie się przez tą ścianę milczenia. Trochę nam się to udawało, ale tak naprawdę to się udało dopiero w 2016 roku, kiedy Kościół się z tego układu wypisał. To znaczy Kościół jednoznacznie poparł radykalną prawicę, czy populistyczną prawicę pisowską, czyli wypisał się z tego liberalnego konsensusu, w którym Kościół godzi się na europejskość, a elity polityczne godzą się na zakaz aborcji. No i wtedy te tłumy kobiet wyszły na ulicę. W tym sporze chodzi o skalę interwencji Kościoła w polską demokrację. O to, jaki kawałek, jak duży kawałek życia publicznego będzie wyjęty spod deliberacji publicznej. I wydaje się, że to jest już tak już ma być w Polsce, że prawa kobiet i prawa mniejszości seksualnych, chociaż chyba prawa kobiet bardziej, bo Kościołowi bardziej na tym zależy, nie podlegają procesom demokratycznym. W tych sprawach decyduje Kościół i koniec. Kościół obsadził zakaz aborcji w centrum pewnego wyobrażenia o polskości i pozwolono mu na to. Ja właściwie nie mam pretensji do Kościoła. Kościół już tak ma, że jest antyaborcyjny. Mam pretensje do kolejnych pokoleń, kolejnych odsłon polskich rządów, w tym lewicowych, że się na to godzą.